Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Drugi maraton w tym sezonie, Vanoga Gravel, krótka trasa, 350 km. Start jutro o 6 albo 7, godzina 17, a ja dalej niespakowana. I tak sobie wymyśliłam, że może dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję się na ultramaraton na ostatnią minutę, bo ostatnio dosyć często mi się to zdarza. Także zapraszam do kolejnego fajnego odcinka. Najpierw szybkie przygotowania, a potem 350 km po przepięknym Pomorzu i po Kaszubach. Żeby nie przedłużać, pierwsze co, no to oczywiście rower. Rower już znacie, Live Devote Advance na 2024. Minimalnie zmieniona geometria w stosunku do 2023 roku. Piękny, czarny, złoty, a skromny. Pierwsze co, no to pompujemy oponki. Myślę, że dobrze będzie tak na około, ja wiem, 1,9. Myślę, że całkiem twardo warto tutaj sobie dopompować, ponieważ mam nadzieję, że będzie to szybka trasa. Jeżeli oglądaliście w zeszłym roku relacje, to pewnie pamiętacie, albo na pewno nie pamiętacie w sumie, czym ma się pamiętać. Jechałam na Caddexach GR, to są takie opony z dość małą ilością bieżnika. No i miałam tak trochę dylemat, bo to jest 40 mm, dość mały balon jak na mnie. Ja jestem przyzwyczajona do 42, 44, a nawet 45, więc mam 40 mm balon. No i w tym roku już nie GR-y, teraz mamy, patrzcie na to, AR-y. Jak wsiadłam w tym roku na AR-y w trakcie wyjazdu na Gran Canaria, tak, cały czas jeżdżę na tych oponach. No i generalnie dają radę. Bieżnik dość znikomy. Trochę mam obawy, czy ten balon i czy ten bieżnik dadzą radę w tych piaskach tutaj. No ale Piotrek powiedział, że te piaski zminimalizował do zera, więc ufam. Druga rzecz, trzeba nasmarować łańcuch. Squid. Od jakiegoś czasu jeżdżę na wosku. W zasadzie to już od dobrych kilku lat. Dlaczego? No bo generalnie napęd mało się brudzi i łatwo go wyczyścić. Nie zbiera cyklu. Okej, rower ogarnięty, opony napompowane, łańcuch zasmarowany, niezbędne minimum zrobione. Aha, no i jeszcze oczywiście ładowałam w domu przerzutki, także baterie z przerzutek są naładowane, raczej nic nie powinno się stać. W manetkach także baterie nie powinny się wyczerpać, więc rower uznajemy jako tako za sprawny. Teraz przechodzę do opracowania koncepcji ubraniowej. Pogoda nie ma być jakaś super ciepła, ale też nie ma być jakoś super zimno, więc pewnie pojadę w long sleeve'ie albo w koszulce z krótkim rękawem plus rękawki plus kamizelka. Oczywiście krótkie spodenki, natomiast na noc na pewno wezmę sobie coś ciepłego. Chciałam tak jechać do około godziny 2 w nocy. Myślę, że około 2 w nocy dojadę na metę. Więc może być zimno. Niestety również około godziny 12, 1 zapowiadane są opady deszczu, więc na pewno będzie kurtka przeciwdeszczowa, więc na pewno będą spodnie długie, bo boję się, że będzie chłodno i na pewno będzie buf, rękawiczki. No, zastanawiam się nad jakąś jeszcze potówką taką cieplejszą. Ogarniam, zaraz tutaj z tym wszystkim przyjdę. Torba na kierownicę. To jest totka, nie będziecie pytać. Jeszcze jakieś stare papierki z poprzednich ultra. Wspomniane spodenki, spodnie getrowe na górę. Kurtka przeciwdeszczowa, spakowana, skompresowana. Kurtka Gore Shake Dry. Bardzo fajna, ponieważ bardzo dobrze oddycha. Tu mam plastikowe pudełko, w którym mam wrzucony izotonik, a nawet bym powiedziała hipertonik, ponieważ używam napojów hipertonicznych. To pozwoli mi na uzupełnienie, myślę, że 4 bidonów. Tu będą 4 bidony, więc całkiem sporo. zapasowa lampka,
bo jeżdżę zawsze z 2 lampkami. Jedną mam na kierownicy, a drugą będę miała w zapasie w torbie. Buff. No i zastanawiam się nad potówką Merino. Nie wiem, czy mi się tu zmieści. Zaraz sprawdzę. Potrzebuję jeszcze też powerbanka. Powerbank i niezbędne kabelki. W zasadzie jeden kabelek USB-C. Kurczę, nie wiem czemu wzięłam ten duży powerbank. Mam powerbanka 20 000. Może go nie brać. Może z niego zrezygnuję. Normalnie wzięłabym 10 000, ale zapomniałam wziąć 10 000, a 20 jest za duży i nie chce mi się go wozić. Na pewno baterii z licznika mi starczy, natomiast nie wiem jak będzie z telefonem. Jeżeli będę robiła dużo zdjęć i filmów, no to wiadomo, że z telefonem może być gorzej, ale może co, może spróbuję. Pojadę na trybie samolotowym, zobaczymy ile będę miała miejsca. No i oczywiście zapas żeli. Woda zaraz do bidonów, zapas żeli, no i izotonik, z którego raczej sobie zrobię hipertonik, czyli nasypię go trochę więcej, żeby było trochę więcej energii, trochę więcej węglowodanów. No i co? Kombinujemy, jak to ładnie tutaj poukładać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby nie zajmowało jakoś za dużo miejsca. Ładnie się to układało. W tamtym roku temperatura w nocy spadła do 0. Były przymrozki. Było naprawdę zimno. Więc w tym roku też można się z tym liczyć. Często jest tak, że ładnie zwinięta kurtka trochę gorzej wypełnia torbę, więc trzeba ją rozwinąć i zrobić. Ok. Czy się zmieści, żeby było cieplej? Musi się zmieścić. Jest torba, czyli w środku mam spodnie długie, getrowe, ciepło ocieplane i minimalnie trochę wodoodporne, ale minimalnie. Kurtka przeciwdeszczowa, termo, takie, które sobie założę jeszcze wieczorem pod koszulkę, żeby mi było trochę cieplej, termo bez rękawków i zapasowa lampka z lezyna. I to leci na przód kierownicy. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj będzie paśnik, do którego wpadną batoniki i takie podręczne żele, chusteczki i myślę, że maść. Wezmę sobie jeszcze maść na otarcie, którą będę używać w trakcie, gdzie pójdę do toalety czy coś, no to zawsze sobie można troszkę bardziej posmarować pupę. Z tyłu narzędzia. Tutaj mam cały zestaw, mam też taki schowek w nowym Devocie, jest tutaj schowek na kiełbasę, a tak naprawdę ja tam mam jakieś dętki, chyba hak do przerzutki, tutaj pozostałe narzędzia i chyba wezmę nerkę, idę już po tą nerkę, bo w zasadzie mogłabym sobie żelę i oczywiście skompresowanego croissanta wrzucić do kieszonki. Ale nie lubię jeździć z wypchanymi kieszonkami. Jest to niewygodne, potem trzeba się rozbierać. Czasami, jeżeli idziemy siku, kobiety z tym mają większy problem. Jeżeli idziemy do toalety, no to jest zabawa z rozbieraniem. Więc chyba zaryzykuję i zabiorę sobie po prostu jedzenie w nerce. I w razie czego wieczorem też będę mogła sobie tą nerkę gdzieś do tej nerki wrzucić jakąś wodę, ponieważ myślę, że dojadę na 220 km na bufet, no i tam będzie trzeba się zaopatrzyć jeszcze w wodę na kolejne 130 km. No i potem już chyba dojechać do mety bez zatrzymywania się 6 godzin. Myślę, że jest to do zrobienia. No i w zasadzie myślę, że to chyba jest tyle. Rower przygotowany, jedzenie, trasa wgrana. Tutaj jeszcze dojdzie licznik i telefon na kierownicy. Tylna lampka, żeby oczywiście było bezpiecznie w trakcie jazdy nocą.
przednia już jest zamontowana. Uzupełnię bidony. No i co? Nic ciekawego więcej chyba tu nie ma do powiedzenia. Zaraz sobie jeszcze sprawdzę, ile tych żeli tutaj dokładnie bym potrzebowała. Ja generalnie przyjmuję, że trzeba liczyć tak mniej więcej około 70 gramów węglowodanów na każdą godzinę jazdy, więc można sprawdzić, ile taki żel, ja używam sponsora i bardzo lubię te żele, ile taki żel ma. Te żele mają 50 gram węglowodanów, czyli tak naprawdę co 45 minut powinnam zjeść takiego żela, żeby gdzieś tam uzupełnić tą energię, której będę potrzebowała. Ja będę się też wspierać tym napojem wysokowęglowodanowym. Oczywiście po drodze myślę, że na pewno zjem coś więcej niż tylko te żele, aczkolwiek ja takie krótkie wyścigi jednodniowe, tam do 20 kilku godzin, to właśnie raczej robię tylko na żelach. Mój organizm dobrze je przyswaja, dobrze się z nimi czuje. Oczywiście wieczorem czasami jest tak, że już trzeba iść do toalety i ta wizyta w toalecie jest dość niespecyficzna albo nawet specyficzna, ale generalnie żele to jest coś, na czym ja się dobrze czuję i dobrze jadę. Będę miała oczywiście też croissanta, zawsze z serem pleśniowym, albo tym razem może z takim hiszpańskim serem z Lidla. Wzięłam sobie dzisiaj trochę inny, niestandardowy zestaw. Zobaczę, jak to będzie. No i to chyba tyle. Widzimy się rano.